Hej, witaj serdecznie w Nowym Jorku na Queens. Wybrałam się tutaj dzisiaj na spacer, żeby Wam poopowiadać na temat tego, w jakich miejscach, w których dzielnicach w Nowym Jorku absolutnie odradzam, jako nowojorczanka, odradzam się zatrzymywać, odradzam wynajmować hoteli. Jest to absolutnie subiektywny odcinek, także wszystkie te miejsca to są miejsca, z którymi ja się źle czuję. Nowy Jork jest ogromny, ma mnóstwo dzielnic i okolic, więc myślę, że to wideo ułatwi Wam podejmowanie decyzji, jeśli chodzi o lokalizację Waszego hotelu na wyjazd do Nowego Jorku. Jeśli jesteś nowojorczykiem również i mieszkasz w którychś z tych miejsc, skomentuj, napisz, że jestem w błędzie, że jednak w tych miejscach jest bezpiecznie i warto się zatrzymywać. Jednakże pamiętaj, wszystko to będzie moją subiektywną opinią, gdzie odradzam Wam wynajmować hotel, gdzie odradzam Wam zatrzymywać się w Nowym Jorku. Także kompletnie subiektywny odcinek, zapraszam serdecznie. Polka w Ameryce. Nowy Jork jest dość duży, ma wiele dzielnic, wiele okolic i ludzie często zadają właśnie to pytanie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest fajnie się zatrzymać, skąd łatwo zwiedzać. Także to jest 100% subiektywny odcinek, to są tylko i wyłącznie moje opinie. Zapraszam serdecznie, dowiecie się, gdzie należy unikać jednak wynajmowania hoteli na Twój pobyt w Nowym Jorku. Zapraszam na odcinek. Może zacznę od tego, że jak rozmawiałam na ten temat z moim kolegą, który tutaj mieszka ponad 20 lat, to miał trochę inną opinię niż ja. Mianowicie on powiedział, że najgorsze miejsca do wynajmowania mieszkań czy hoteli, jak się przyjeżdża na zwiedzanie Nowego Jorku, że najgorzej to jest New Jersey albo Staten Island. Staten Island wciąż jest częścią miasta Nowy Jork, natomiast Jersey to już jest inny stan, no ale de facto jest tylko za wodą, za Hudson River, więc de facto widzą z New Jersey zawsze Nowy Jork, a my widzimy New Jersey. I de facto dla mnie to nie jest o tyle niekomfortowe, żeby tam zamieszkać i sobie przyjeżdżać, tylko z drugiej strony jak przyjechało się zwiedzać Nowy Jork, to po co zatrzymujesz się w New Jersey? I też jest się bardzo uzależnionym wtedy od tych pociągów New Jersey. A dlatego mi ten kolega tak powiedział, że on by unikał tych miejsc, ponieważ tam nie ma metra. Więc unikać od razu miejsc, po pierwsze, unikać miejsc, do których nie doprowadza metro. Według niego to jest właśnie Staten Island i New Jersey. Według mnie miałam ostatnio znajomą, która zatrzymała się przy Times Square w hotelu New Yorker. I dla niej to było świetne doświadczenie, bo jest w centrum, bo wszędzie ma blisko. Natomiast jak ja bym wysyłała swoją na przykład rodzinę albo bliskich, jakbym chciała, żeby się gdzieś tutaj zatrzymali w Nowym Jorku, to raczej nie wysyłałabym ich na Times Square, do tego miejsca, do tej kolebki turystów. Tam zawsze jest brudno. Kiedyś tam były prostytutki na Times Square, a teraz jest mnóstwo bezdomnych, jest mnóstwo brudu, jest mnóstwo turystów. Bardzo nie lubię tej okolicy i każdy nowojorczyk wie, że rzadko tam się chodzi, jak nie ma się powodu. Po prostu unika się Times Square, jak jest się nowojorczykiem. Poza tym też przy Times Square to trzeba pamiętać, że wszystko jest dla turystów, więc ani się nie znajdzie jakiegoś normalnego sklepu spożywczego, ani się nie znajdzie jakiejś tańszej, dobrej knajpy. Wszystko naprawdę w okolicach Times Square jest takie turystyczne, więc tak jak w Rzymie nie je się przy Koloseum, tak raczej powinno się też unikać jedzenia w okolicach właśnie Times Square. Chociaż niedaleko jest Hell's Kitchen, to tam już można sobie chodzić na obiadki, bo jest super wybór. Ale to trochę właśnie dalej, nie przy samym Times Square. Kolejna okolica, której bym raczej unikała, to Bronx. I wiecie co, to nie jest też tak, że Bronx ma taką opinię, że jest właśnie tylko niebezpieczny. Ja nawet kiedyś miałam odcinek na temat życia na Bronxie, co było po prostu traumatycznym przeżyciem. Ale to dlatego, że Bronx jest bardzo duży i jak się nie zna tego Bronxu, to łatwo popełnić ten błąd, że zatrzyma się człowiek po prostu w niebezpiecznej, brudnej, głośnej okolicy. Więc unikałabym Bronxu. Jeśli nie znacie Bronxu, to unikajcie Bronxu. Są też piękne części Bronxu, oczywiście, ale jak się na tym nie znacie, to unikajcie Bronxu. Dla mnie wręcz też takim trochę traumatycznym miejscem, gdzie nawet nie chodzę, żeby coś nakręcić, bo się po prostu boję,
To jest Harlem między tak 115, 120 a 145 ulicą. Natomiast 125 to po prostu dla mnie jest najgorsza. 125 ulica w Nowym Jorku na całej długości praktycznie to są strzykawki, to są osoby dosłownie na Twoich oczach coś sprzedające, kupujące albo zażywające. To są osoby, które leżą na chodniku i albo żebrzą, albo jakieś bijatyki są też często. To jest po prostu bardzo jakby niebezpieczny rejon i kiedyś szukałam mieszkania i pamiętam, tam było bardzo ładne, tanie mieszkanie i zastanawiałam się, czemu takie tanie. No i wyszłam na ulicę i już wiedziałam, czemu takie tanie, nie? Także nie życzyłabym nikomu, nie radziłabym nikomu absolutnie zatrzymywać się właśnie w okolicach tak powyżej 115 ulicy. Myślę, że to też jest trochę za daleko, żeby zwiedzać. Nawet te okolice, gdzie ja mieszkam, też nie są dla każdego. Ja mieszkam w hiszpańskiej części Manhattanu, na Washington Heights, na północy. To powiem Wam, że to też nie jest dla każdego, bo często zdarza się, że puszczą sobie na przykład głośną muzykę. Też jest brudno, bo ludzie tutaj nie są uczeni. Nawet nie ma dużo koszy na śmieci, to swoją drogą w Nowym Jorku. Ale nawet jak już są te kosze, to też ci ludzie nie są uczeni tej kultury jakby dbania o czystość wokół. Więc rzucają wszystko na środek ulicy, a później nazbiera się trochę tych śmieci. To wiecie jak jest. Więc unikałabym właśnie bardziej na północ niż 115 ulica. Musisz za te 2 godziny zapłacić. Jeszcze jedna taka standardowa rzecz, co teraz, nie wiem czy zauważyliście, ta dziewczyna właśnie wyrzuciła na przykład śmieci na środku ulicy ze swojego samochodu celowo. I niestety jest to nagminne właśnie w tej latynoskiej okolicy. Z kolei w samym centrum jest Washington Square Park, to jest przy ulicy chyba 4. I to jest taki piękny park, znacie go na pewno tam z filmów. I wokół jest naprawdę ładnie, to są ładne rejony, takie zadbane. Natomiast w tym parku też co noc, co wieczór są po prostu dziesiątki też bezdomnych i oni też tam śpią. Poza tym to jest bardzo imprezowa okolica, tam jest mnóstwo knajp i mnóstwo dyskotek, barów. Jest tak głośno wieczorami typu piątek, sobota, to po prostu każda jedna knajpa ma ludzi przed tym miejscem pijących, głośno śpiejących się, palących. Teraz też marihuana jest legalna w Nowym Jorku, więc też wszędzie na tych ulicach jest zapach marihuany. Także unikałabym jednak, mimo tego, że to niby centrum, że fajny, znany park, Washington Square Park, to też unikałabym tego miejsca, tylko ze względu na to, że po prostu jest tłoczne, że jest tam dużo bezdomnych i że jest bardzo dużo imprez. To jak chcecie wyjechać na wakacje, żeby było spokojnie, to absolutnie te rejony właśnie tam przy Washington Square Park odradzam. Zrobiłam też taki odcinek, gdzie poszłam na spacer w okolice głównego dworca Penn Station i tam faktycznie jest bardzo dużo bezdomnych, bardzo dużo ludzi, śmieci, bardzo też jest dużo chorób psychicznych, osób z chorobami psychicznymi. To jest w ogóle jedno z głównych piętn Ameryki w tym momencie moim zdaniem, bo bardzo słabo tutaj dbają o to zdrowie psychiczne i większość z tych ludzi, których się widzi na ulicy, którzy śpią na przykład na ulicy, to są to osoby właśnie, które mają jakieś kłopoty psychiczne, psychiatryczne, którym się nie pomaga. Także unikałabym faktycznie, tak jak w Rzymie, jak mieszkałam, to bardzo nie lubiłam okolic Termini. Termini to jest właśnie taka główna stacja kolejowa w Rzymie. Tak, tutaj u nas ta stacja nazywa się Penn Station i jest na 34 ulicy na Manhattanie. To też raczej bym unikała, natomiast to już jakby zalicza się pod ten Times Square, bo Times Square jest na 42, a Penn Station na 34. To jest tylko kilka ulic różnicy, jakiś może kilometr. Więc unikałabym faktycznie tych rejonów, bo jest też nieciekawie, wiecie, na przykład jak do domu wracacie późno z
z wojaży po całym mieście. To na pewno nie byłoby miłe wracać do takiego miejsca wieczorem, gdzie musisz mijać dziesiątki bezdomnych, te wszystkie śmieci, ci wszyscy turyści. Jest po prostu taki chaos, solidny chaos tam. Więc de facto odradzałabym też zatrzymywać się w tych rejonach, aczkolwiek tak jak mówię, moja koleżanka zatrzymała się w New Yorkerze przy Times Square i bardzo, bardzo sobie chwaliła. Ja mówię wszystko, tak jak podkreśliłam na samym początku, wszystko to jest subiektywne, więc jeśli ktoś z Was mieszka w tych rejonach, o których ja mówię, że nie zatrzymałabym się, ani nie posłałabym swojej rodziny tam, albo jeśli Wy się zatrzymaliście w tej okolicy, którą ja odradzam, dajcie znać w komentarzach. Niech ludzie też wiedzą, że opinie są różne. Tyle ile ludzi, tyle mamy opinii. Ja mówię po prostu po sobie, jako o osobie, która mieszka tutaj ponad 7, prawie 8 lat w Nowym Jorku. Widuję te wszystkie okolice i widzę, gdzie jako Europejka czuję się bezpiecznie, gdzie mi się podoba, gdzie na pewno nie wyślę żadnych znajomych ani rodziny. I kolejnym takim miejscem, jeśli chodzi o absolutne nie, to jest Brownsville, to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych okolic i najbiedniejszych w Nowym Jorku i też tam najwięcej jest właśnie zbrodni, grabieży, kradzieży i tak dalej. I Brownsville jest na Brooklynie. No i jeszcze z Brooklynu to odradzałabym downtown, czyli takie ścisłe centrum Brooklynu. Mi osobiście akurat się nie podoba. Nie czuję się tam jakby bezpieczna i jest też dużo tam takich mieszkań, to się nazywa projects. Projects to są takie mieszkania dla osób, które zarabiają o wiele mniej niż średnia w społeczeństwie i po prostu organizuje im się takie mieszkania. Z tym, że jak duża jest gęstość tych mieszkań w jednym miejscu, to znaczy, że to są wszystko osoby, które jakby nie poradziły sobie do końca w tym kapitalistycznym społeczeństwie, które potrzebują pomocy państwa, zapomogi, przez co masz na jednym małym odcinku, jakby na małej przestrzeni, masz bardzo dużo skumulowanych osób właśnie bezrobotnych, z problemami różnymi, rodzinnymi, alkoholowymi, narkotykowymi, więc ja też unikałabym tego downtown Brooklyn, ale reszta już Brooklynu, Dumbo, Williamsburg, to są wszystko piękne rejony. Prospect Park jest piękny. Teraz jestem na Queens w dzielnicy Astoria, też jest super na Astorii. Także Astorię jak najbardziej też bym polecała, natomiast zrobię oddzielny odcinek, myślę, na ten temat, gdzie najbardziej bym polecała się zatrzymywać, gdzie moim zdaniem jest najbezpieczniej, najciekawiej, najbliżej, najłatwiej do zwiedzania. Ten odcinek był stricte poświęcony temu, czego odradzam. I to tyle, jeśli chodzi o miejsca, których bym odradzała. Jeśli mieszkacie w którymś z tych miejsc, tak jak mówiłam wcześniej, albo byliście w którymś z tych miejsc i się ze mną absolutnie nie zgadzacie, to napiszcie koniecznie o tym w komentarzach. Myślę, że zrobię oddzielny odcinek na temat tego, gdzie warto się zatrzymywać, jakie okolice w Nowym Jorku absolutnie polecam, bo też często właśnie te pytania są zadawane. Ludzie, którzy nie znają Nowego Jorku, wiadomo, chcą wiedzieć, gdzie najlepiej coś wynająć, gdzie się zatrzymać i nie ma po prostu na to jednoznacznej odpowiedzi w internecie, więc chociaż mogłam Wam powiedzieć, jak moim zdaniem ta sytuacja wygląda. Dzięki za spędzenie ze mną czasu, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Na razie, pa!